Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem specjalnym, kolejnym z cyklu naszego remontu dachu jest Radek Bierbasz z firmy Górstal. Witam serdecznie. Cześć, miło mi. Ja się strasznie cieszę z takich wizyt, bo mam do dyspozycji, słuchajcie, bezpośrednio, bez żadnych osób trzecich, dostęp do wiedzy tajemnej producenta. Czyli sięgamy wprost do źródła. I dlaczego Radek pojawił się u nas? Ponieważ na naszym dachu, ja tylko pokażę naszym widzom rzecz, którą widzieli już tak w kilku filmach, chyba już pokazywałem, czyli płyta właśnie Thermpir AL, wersja L. I jedna ciekawostka od razu, zobaczcie, to jest mój jeden palec. Ja sobie mogę to podnieść na jednym paluszku, bo to jest po prostu jak piórko. I to jest chyba pierwsza z rzeczy, które mnie tak zdziwiła, że te duże formatki potrafią być tak lekkie. Ale oddaję Ci głos najpierw. Radek, może powiedz kilka słów, czym się zajmujesz w firmie? Generalnie zajmuję się koordynowaniem procesu sprzedaży na obszarze, tak powiedzmy, 5 województw. Do tego wszystkiego dochodzą elementy związane ze szkoleniami dekarzy, szkoleniami wykonawców, no i gdzieś tam też spotkania z architektami, którzy interesują się takimi nowoczesnymi technologiami, gdzieś tam wpisują również nasze produkty w swoje projekty. Także zakres obowiązków jest szeroki. Jak zawsze. Ale generalnie no przede wszystkim tutaj dzisiaj występuję jako osoba, która jest w charakterze doradcy technicznego i chciałbym Wam poopowiadać o płytach PIR. Ja reprezentuję firmę Górstal, która jest tutaj na rynku polskim liderem, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt PIR. Mamy dwie fabryki. W jednej jest produkowana płyta warstwowa w Gorlicach, w drugiej jest produkowana płyta w okładzinach miękkich. Dla mnie pierwszą taką największą ciekawostką, ja lubię poznawać co, dlaczego, z czego jest zrobione i pierwszą dla mnie rzeczą taką niespodziewaną, że tak powiem, nieznaną, jest sama ta pianka PIR, czyli to, co jest w środku tej płyty, to, co jest to żółte i co to jest tak naprawdę? No bo to jest Słuchajcie, super lekkie. Jest to tak zwany rdzeń wykonany z piany poliuretanowej, piany PIR. Jest to materiał, który powstaje z polioli, z poliuretanu, z izocjanów, czyli powiedzmy z różnych składników chemicznych. Na etapie produkcji ta pianka jest wylewana w postaci takiej płynnej, ona sobie rośnie, to jest wszystko dozowane przez komputery, dalej utwardza się w piecu i finalnie wychodzi taki gotowy produkt, jak tutaj widzimy na tych próbkach. Co jest istotą generalnie jakby tego samego rdzenia? Istotą jest jego wspaniały parametr izolacyjny. Można powiedzieć tak, że ten parametr dla takiej grubości materiału pianki właśnie Thermpir AL versus czy styropian, czy właśnie wełna drzewna, wełna drzewna, czy wełna skalna, Tak. czy co jeszcze mamy? XPS-y na przykład. XPS-y No, albo z takich popularnych materiałów. albo lite drewno też, nie? No, Może być drewno, to jeszcze można i powiedzieć, że i cegła, i drewno, Tak. to też są jakieś tam materiały, które w pewnym sensie są izolatorami. Tutaj tak jeszcze, jak już weszliśmy na temat drewna czy cegły, jeżeli mówimy o cegle takiej czerwonej na zaprawie wapiennej, to ona ma mniej więcej lambdę na poziomie 0,7. Tutaj mamy 0,022, więc właśnie. to jest powiedzmy To są około 30-krotna 30 różnica. No właśnie. Pamiętajcie też, że te parametry, o których tutaj wspominamy, to są parametry takie powiedzmy laboratoryjne w najlepszym jakby stanie tego materiału. I teraz porównując wełnę skalną, tą mineralną, której ten parametr spada
praktycznie tam no nie chcę mówić, że do zera, ale spada bardzo, 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 kiedy wełna jest wilgotna. Na przykład, tak. A to zdarza się naprawdę... Latem, kiedy są bardzo duże upały na poddaszu, wówczas Tak jest. jeżeli przyjmuje dużą porcję energii, też ma tendencję do tego, żeby gdzieś tam rosnąć i wówczas ten współczynnik się zmienia. Jeżeli chodzi o drewno też, bo tu tak zahaczyliśmy, no drewno to jest gdzieś tam na poziomie 1 do 2, więc to jest około tam między 8 a tak zależy jakie drewno, czy mokre, czy suche i tak dalej, ale tak powiedzmy w uproszczeniu jest to około 8 do 15 razy lepszy izolator od drewna. Dlatego też jak budujecie sobie domy i macie, załóżmy, wełnę na dachu i odkryte belki idą, no to mówi się, że belka jest niestety mostkiem termicznym, no bo w porównaniu do poliuretanu czy innych materiałów, no to faktycznie drewno jest izolatorem, ale nie aż tak dobrym, więc należałoby go od dołu również zamknąć jakimś tam, na przykład płytą PIR. Patrząc na takie formatki, jak się w ogóle weźmie to do ręki, to waży, to jest jak piórko, nie? To jest paręnaście gramów na przykład. I dla mnie też, biorąc taki tak lekki element, jakby kojarzę to z materiałami takimi mi znanymi, właśnie tymi piankami, która, wiecie, palec do środka od razu wchodzi do połowy. Ale nie tu, bo tutaj jest kolejna rzecz, czyli właśnie twardość tego materiału, bo to jest po prostu twarde, więc nie da się tego uszkodzić tak w taki łatwy sposób. Ja też widzę właśnie, no, chodziłem po tym dachu. No zaleta kolejna, jakby tutaj też zaleta tego materiału jest to, że pianka jest dosyć zwarta, zbita i twarda. Jeżeli mówimy o naszych płytach stosowanych na dachach skośnych, do izolacji dachów skośnych, to mamy odporność na nacisk na poziomie 150 kPa. Więc w zasadzie, jeżeli ta płyta leży sobie na podłodze i po niej chodzimy, to jakby nie ma odczucia takiego, nie wiem jakby to powiedzieć, w stopie pomiędzy betonową podłogą, a jak się wejdzie na płytę. W zasadzie się odczucie takie dla człowieka, dla wykonawcy, który gdzieś tam ten dach robi, jest takie jakby chodził po betonie, więc to jest zaleta na pewno. Czyli ta twardość i też ta gęstość i ta sztywność tej pianki. Tak. Tutaj jeszcze dodam taką rzecz. Jeżeli ta pianka jest stosowana do izolacji na przykład posadzki, pod ogrzewanie podłogowe, ta gęstość i ta sztywność pianki powoduje, że jak instalator rozkłada rurki z ogrzewaniem podłogowym i nabija szywki takerem, to ze styropianu często rurka sprężynuje z racji tego, że ona na świeżo gdzieś tam rozwinięta. Rozwijana i materiał ma tendencję do sprężynowania, więc ze styropianu często jest sytuacja taka, że rurka podnosi się razem z wbitym takerem, jest to problem, trzeba to poprawiać i tak dalej, i tak dalej. Później jak już wyjdą instalatorzy, też to czasami puszcza. W przypadku poliuretanu takie sytuacje się nie zdarzają, dlatego że materiał jest dosyć gęsty, zbity, więc jak ta szywka takerem zostanie nabita, to ona tam już zostaje, co później ułatwia pracę na przykład wykonawcom od posadzki. Zahaczyłem już tutaj, mówiąc o wełnie mineralnej, że ona chłonie wodę. I teraz jak z tą chłonnością przy pirze? No generalnie w przypadku piru sytuację mamy taką, że otwarte komórki są tylko na tych krawędziach ciętych, więc jeżeli gdziekolwiek pir będzie miał styk z wodą, to tylko tutaj te powierzchnie gdzieś tam w jakimś stopniu są narażone na to, żeby... Czyli to jest mikrony, jeżeli chodzi o jakieś tam głębokość penetracji wody takiej pianki, więc można przyjąć, że to jest około 98% komórki zamknięte, więc w zasadzie materiał jest odporny na działanie wody. Nie zalecamy stosowania tego materiału w miejscach takich, gdzie jest woda. Czyli ma nie stać, nie stać w wodzie w długim okresie. Jeżeli ktoś sobie chce zaizolować fundament jest na przykład na gliniastym terenie, nie ma wokół budynku zrobionego drenażu, a jest niebezpieczeństwo takie, że gdzieś tam z góry woda podchodzi po ulewach i przez długi okres przy tym fundamencie stoi, wówczas bezpieczniej byłoby dać jakąś tam hydroizolację, na przykład w postaci papy samoprzylepnej na ten materiał. Natomiast jeżeli to są jakieś tam przejściowe takie sytuacje, gdzie ta woda może przebywać przez tam chwilę, to w zasadzie nie ma dla piru znaczenia. Super ciekawą i ważną informację powiedziałeś o tym, że ten pir chłonie tylko tymi krawędziami. I tu od razu pojawia mi się pytanie w głowie. Kojarzysz te wtryskiwane, tam jest pir czy pur? Te takie międzykrokwowe, co... Generalnie pury często chyba tam są pur, testowane.
jako piany do... I że tu mam tak powiem, pytanie. Jak oni to wtryskują? Bo widziałem dwie metody. Jedna metoda to taka, że jest to wtryskiwane i kiedy to rośnie, to normalnie tam zatrzymują nawet to rośnięcie, żeby to nie wychodziło poza krokwie. Opcja druga, widziałem, że później stosują takie długie noże mechaniczne i jadą po prostu jakby żywopłot ścinali, ścinają to od A do Z. Chodzi mi o to właśnie ścięcie. Czy ta skrupa, która się tworzy przy rośnięciu, wiesz, pianki Tak. pór, Tak. jest ważna chyba, nie? Jest generalnie ważna nawet w przypadku pianek niskoprężnych, które gdzieś tam wykonawcy stosują do izolacji. Przy oknie stosowałem Tak. i też mi szwagier mówi, nie ścinaj. Tak, tak. I generalnie powinno się w przypadku tych pianek niskoprężnych, tak jak wokół okna, czy nawet w przypadku montażu naszej piany, też czasami trzeba będzie taką pianę użyć gdzieś tam powiedzmy w kalenicy, na styku płyt, czy w jakiejś tam przy obróbce jakiegoś tam innego elementu. To zasada jest taka, lepiej tej pianki dać mniej niż za dużo i później się bawić w jakieś tam obcinanie tej pianki. Ja tutaj, jeżeli już ktoś zastanawia się nad izolacją swojego dachu skośnego w domu, to zachęcam do tego, żeby poszedł jednak w kierunku izolacji nakrokfiowej, gdzie mamy, że tak powiem, dach zamknięty od góry, czyli zgodnie z fizyką budowli od dołu sobie grzejemy, wytwarzamy energię, energia idzie do góry, dach jest zamknięty, krokwie są po ciepłej stronie, czyli po wewnętrznej stronie budynku, izolacja jest po zewnętrznej stronie, więc to wszystko dużo lepiej gra ze sobą. Natomiast w przypadku, jeżeli stosujemy wełny mineralne do izolacji poddasza, no to wówczas mamy tak zwane docieplanie już od strony wewnętrznej przegrody, co niesie ze sobą różne tam implikacje, trzeba jakieś tam i parazolacje szczelne robić i krokwie muszą być w jakiś sposób tam przewietrzane, wentylowane, bo one będą Tak. zimą przemarzały, chłoną wodę, więc drzewo musi w jakiś tam sposób oddychać. A już w ogóle dla mnie sytuacja niespotykana to taka, gdzie ktoś sobie zapsika krokwie całkowicie pianą, jeszcze nie daj Boże Widziałem. zamknięto komorową, to wówczas jest I ludzie się tym chwalą, wiesz co, wrzucają do netu i czasami pomyśl sobie, że ktoś wydał dziesiątki tysięcy na, wiesz, zrobienie tego poddasza tą pianą i chce pokazać, że zobaczcie, w końcu będę miał spokój i powiedz takiemu facetowi, że stary, nie, ja nie wiem, co ci powiedzieć teraz, bo Znaczy- będziesz płakał, jak poznasz prawdę. Tu jesteś jakby I- fachowiec od drewna. Ja nie jestem fachowcem, ale wiem tyle, że drzewo potrzebuje przestrzeni do tego, No żeby musi oddychać. oddychać, Drzewo musi, no będzie tak. chłonąć wilgoć. I teraz, jeżeli mamy sytuację taką, że ono jest zaklejone z każdej strony, no to po prostu nie ma tej możliwości oddychania. Wilgoć jest gdzieś tam chłonięta, kumulowana i po iluś tam latach po prostu jest bardzo duża szansa, Tak, że no to będzie zgnije to potwiało, i- gniło i po prostu więźba będzie do wymiany. No. Być może, że w innym klimacie, Kalifornia, suchym, ciepłym, Tak. się to inaczej sprawdzi. My jako firma Gurstal do izolacji dachów skośnych rekomendujemy płyty Terym Pir AL wykończone na pióro wpust w dużym formacie, czyli 1,20 m na 2,40 m i jest to rozwiązanie, uważam, najlepsze przy dzisiejszej technologii, którą mamy dostępną i produkty, które są dostępne, bo jeszcze ileś tam lat temu no niestety nie było tak dobrze. Te płyty PIR były w ograniczonej ilości, albo w ogóle nie były dostępne w Polsce, albo było ich tam niezbyt wiele. Od tam powiedzmy kilkunastu lat sytuacja się zmienia, rozwija. Produkt jest dzisiaj w zasadzie dostępny i jeżeli ktoś jest dzisiaj na etapie budowy swojego wymarzonego domu, bądź jest na etapie, tak jak Jarek, remontu swojego domu, to dach jest jakby tutaj kluczowy w tym wszystkim i warto sobie o tym dachu pomyśleć i zrobić go jak należy, bo tak jak tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, ja często gdzieś tam różnym klientom, którzy do mnie dzwonią, się zastanawiają, jaki tam materiał na dachu użyć, ewentualnie jakiej grubości, to im zawsze powtarzam, żeby zrobili to najlepiej, jak są w stanie finansowo na tą chwilę to zrobić, dlatego że później poprawki nie będzie.
Dach jest Albo taki będzie bardzo, bardzo albo kosztowna. będzie bardzo niestety kosztowna, czasochłonna i po prostu logistyka w domu, w którym się już mieszka, wymiana poszycia dachowego, to jest coś, czego po prostu nie życzę. Nie życzę wam, żebyście sobie musieli robić. Więc już na etapie remontu, jeżeli już taki jest, albo na etapie budowy, warto po prostu pomyśleć. Ja wiem, że PIR jest drogi i później go po prostu może nie widać i jakby nie czuć tego, że się wydało pieniądze, jest to gdzieś tam schowane, nigdy tego więcej widział nie będę, bo od dołu będzie albo jakaś tam drewniana zabudowa, albo jakakolwiek inna zabudowa, od góry będzie dachówka, więc jest to materiał, izolator, który jest schowany, natomiast możecie mi wierzyć, jest to materiał, na który opłaca się wydać pieniądze, dlatego że koszty ogrzewania budynku bardzo wyraźnie spadają, co przy dzisiejszych realiach jest jakby rzeczą kluczową, w zasadzie kluczową w rachunku takim budżecie domowym dla budowy domu, czy ogólnie dla budowy jakiegokolwiek tam budynku mieszkalnego. Druga rzecz, PIR jest materiałem, który jest odporny na warunki atmosferyczne zmieniające się, więc lato, zima jakby tutaj nie grają dla niego, nie wpływają na niego w jakiś tam negatywny sposób. Po trzecie, PIR jest materiałem, który wykazuje się bardzo dużą odpornością, jeżeli chodzi o gryzonie, więc jeżeli macie, powiedzmy, szansę na to, że kuna was odwiedzi, no to materiał tego typu na pewno dużo lepiej ochroni wasz dach. Oczywiście można tam sobie wełnę odeskować, dach i tam próbować, ale jeżeli kuna przejdzie przez jakieś odeskowanie i wejdzie wam już wełnę, no to jest koniec. To macie po prostu remont dachu, bo tak się funkcjonować nie da. Natomiast w przypadku PIR-ów kuna nie wejdzie. Więc jakby macie kolejny problem jakby zdjęty z głowy. Mieszkamy w lesie, mieliśmy już osy w ścianie, myszy, które oczywiście gdzieś tam właśnie z boku, powiedzmy, tej wełny sobie idą belkami do góry. Kuny biegają po dachu, ale mamy koty i widzę, że raczej jakoś tak się nie zbliżają. Przynajmniej na dachu u nas nie było. Na hali już szwagra, tam już wełny żadnej nie ma, tam już po prostu jest szmelc. Więc tutaj faktycznie trzeba pomyśleć o tych wszystkich zwierzakach, które będą się pchały. I teraz po prostu, jeżeli inwestor podejmuje decyzję o budowie domu, no to ma bardzo wiele wydatków, czeka go bardzo wiele wydatków. No niestety, tak jest. I teraz są elementy, które później będzie zmienić w miarę łatwo. Jeżeli, no nie wiem, wystrój domu na przykład jakiś tam sobie kupicie taki, który był, powiedzmy, nawet drogi, ale po jakimś czasie przestał się podobać albo komponować się z jakimiś innymi elementami, no to po prostu bierzecie, wystawiacie na jakąś aukcję, sprzedajecie i tyle. I się zastanawiacie nad jakimś tam następnym elementem, czy to żelandor, czy to dywan, czy meble. Natomiast w przypadku PIR-u już na tym etapie po prostu, kiedy już dziura zaczyna być kopana pod fundament, czy tam pod płytę fundamentową, trzeba po prostu pomyśleć o izolacji dachu. I tak jak mówię, no materiał typu PIR sprawdza się rewelacyjnie latem, kiedy są upały. Materiał z racji tego, że ma okładziny aluminiowe, w jakiejś tam części odbija te promieniowanie UV. Po drugie, z racji tego, że ma bardzo dobrą izolacyjność i jakby pod wpływem temperatury ta izolacyjność jego się nie zmienia. Wspaniale izoluje te poddasze, więc nie mamy tego problemu, że na poddaszu jest gorąco, ciężko tam wytrzymać, trzeba jakieś klimatyzatory załączać bądź inne rzeczy. W przypadku wełny często sytuacja jest taka, że ta wełna gdzieś tam się przesunęła na tym dachu, opadła, potworzyły się mostki termiczne, przychodzi bardzo wysoka temperatura, mamy ciemną dachówkę, czy tam blachę ciemną na dachu, która dodatkowo jakby generuje obciążenie temperaturą i to wszystko gdzieś tam się przekłada na to, że temperatura na poddaszu staje się niekomfortowa. Powiedzenie jest takie, że kto drogo inwestuje, ten tanio eksploatuje. I u nas podobnie było, że no ten jakby wiór osikowy, który mieliśmy na dachu, był całkiem niezłym izolatorem i faktycznie było tak, że latem mieliśmy chłodno u góry, a zimą mamy ciepło. Ja tam ogrzewanie w ogóle nie włączam, bo nie ma takiej potrzeby.